się przełączyło pięknie, jak najbardziej. Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pogadamy sobie o tym, co tam ciekawego w świecie kina, powiedzmy w świecie Oscarów, tak, są słynnych krytyków, między innymi u Tomasza Raczka, będzie o Halloween, będzie o Złotych Globach, no i dosyć dużo powiemy dzisiaj o panu Tomaszu Raczku, czyli krótko mówiąc pogadamy o tym, co tam w Hollywoodzie, panie i panowie. Witam wszystkich, Wiktor Z. No to ja już czekam elegancko, bardzo mnie co cieszy. Grabarz brodaty obecny, jest fajnie, jest Nocturno, witam cię bardzo serdecznie, cześć Kabaret, fajnie, że wpadłaś, ciężko powiedzieć zawsze z takimi nikami. Cześć Jurku, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, jest i widzę Wojtas i dołączyła do nas Kasia Dobak i jest Krzysiu Lesiu, więc bardzo mnie to wszystko cieszy, panie i panowie. Ale zanim zaczniemy oczywiście, bo tematów dzisiaj dużo, bo jak mówiłem, że będzie oczywiście Amazon poleca, pomówimy dzisiaj trochę o Złotych Globach. Halloween. Okazuje się, że Halloween finał, ta ostatnia część to nie był koniec, dalej będzie. No, zdarza się. Będzie troszeczkę o komiksach, bo James Gunn zdradza, kto powróci w nowym uniwersum DC. No niech tak będzie. Niestety będzie cykl Pestelu nie oszukasz, bo odszedł od nas Michael Gambon, najbardziej kojarzony oczywiście jako profesor Dumbledore. Będzie o tym, że jeden strajk się skończył, a w tym momencie może być niedługo drugi strajk. Będzie o nowościach Kanal Plus Online, a także nowościach Netflixowych na październik. Pomówimy o tym, że tak, Netflix kończy pewną karierę, Netflix się zamyka, po 25 latach czerwonej koperty już nie będzie. Za chwilę wam powiem oczywiście co więcej. No i jak najbardziej pomówimy o chłopach. O filmie Chłopi, który jest polskim kandydatem do Oscara. No i o tym, że Tomasz Raczek troszeczkę się ostatnio odkleił, no i niespecjalnie ten film lubi i w ogóle pomówimy o panu Tomaszu przez chwilę, bo rzeczywiście to jest bardzo barwna postać. Cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Kogo tu jeszcze mamy? Jest Krzysiu Lesiu, dawać łapy w górę. Dokładnie, dawać łapy w górę, bo bardzo mnie to cieszy, jest mi to bardzo potrzebne. Cześć Adalet, witam cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Coś tutaj się włączyło, dobra, okej. Słuchajcie, na początek pierwsze najważniejsze rzeczy. Kabaret has become a member, tak? Przecież byłaś, o co chodzi, tutaj się dzieje jakoś, ale dziękuję bardzo, bardzo mnie to cieszy, że jesteś wspierającym, mimo że już jesteś, ale że się dopiero teraz pokazało, no widzisz, nawet YouTube ma pewnego rodzaju opóźnienia. Słuchajcie, na początek, zaczynam już kilka razy, na początek wielkie właśnie, a czemu nie, podziękowania dla wspierających, to właśnie wy sprawiacie, że coraz więcej jest, coraz ciekawych rzeczy, więc no, skoro tutaj się pokazało, Kabaret 2020, dziękuję. Postalowy Psychol, Dariusz Tokarczuk, Marcin Dobrowolski, Agnieszka Wójcicka, Lancel i Kasper Iżykowski. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście. To właśnie było. Raczek się odkleił już dawno, tak, ja tutaj powrócę i pokażę wam kawałek jego recenzji z 2020 roku, kiedy to nazwał mnie i większość z was, że jesteśmy debilami i powinniśmy iść do lekarza. No ale o tym oczywiście będzie za chwilę. Jesteśmy dzisiaj oczywiście na YouTubie, na Twitchu, na Facebooku, a także jesteśmy na Twitterze, czy tam X, jak kto woli. Także nadajemy w tych wszystkich miejscach. Dajcie mi znać, na której platformie oglądacie. Muszę tutaj jeszcze oczywiście coś, niby wszystko przygotowałem, ale nie. Otóż ostatnio, panie i panowie, było tak, że głosowaliście i wybieraliście. Najpierw wybieraliście, bo się okazało, że kiedy zaczynamy nowy odcinek, nowy odcinek w cyklu Kultowe Horrory, no to wtedy, panie i panowie, jak najbardziej wy przysyłacie swoje pomysły i właśnie głosujecie. No i w tym momencie zakończyło się już głosowanie. Zakończyło się już głosowanie na kolejny horror. Już tutaj muszę sprawdzić, bo oczywiście wiecie jak to jest. Ja wyłożyłem, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. Także już wam pokazuję. Już wam pokazuję, jak to jest, jak to wygląda. Gdzie ja tu? Sekundkę, bo wiadomo, nowy program, jeszcze go do końca nie ogarnąłem, jeszcze do końca nie wiem, jak to wszystko jest zrobione, ale już będzie niedługo, będzie już niedługo w porządku, także damy radę. Dobra, tutaj sobie zrobię, tutaj odświeżyć. Proszę bardzo. I tak, było 5 propozycji. Rzuciliście 5 propozycji. Było to między innymi przewijaj. O, i jest. A to nie to jest, to jest quiz. O, już mam. Było 5 propozycji. Powinno się to mi udostępnić share screen. Udostępnij ekran, proszę bardzo. Ekran. O, to. Tak. I powinno być widoczne.
Czemu nie jest? Jest. Dobra, elegancko. Było 5 propozycji. Uśpiony obóz, rek, czy tam rec, jak to woli, ring naznaczony i fantazm. I tak jak właśnie widzicie, z przewagą dosyć potężną, czyli 37% głosów wygrywa naznaczony, czyli Insidious. W tym momencie omawiamy straszny film, potem jest Terrifier, no a potem właśnie będzie naznaczony. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy głosowali. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu. No bo rzeczywiście to fajna zawsze sprawa, jak dużo osób głosuje, to nie jest tak, że jedna, dwie osoby stwierdzą, a to puść to, a to wrzuć to, albo zrób to. Nie, nie, rzeczywiście elegancko jest bardzo dobrze, bardzo ciekawie, także jestem, jak to mawiał pewien prezydent, jestem za, a nawet przeciw. Więc jest pięknie. Dobra, kolejną rzecz tutaj odhaczamy i jest zrobiony. Dobra, luzik. To jest raz, więc kultowe horrory wiecie. Zaraz wam pokażę moje nowe filmy na DVD, Blu-rayasie, na na VHS-ie. Tak, VHS-y kupiłem też. Skruch, wariujesz normalnie, masz odklej. Tak, ja też mam odklejkę. Też pokażę wam właśnie, jak to wszystko wygląda. No, rzeczywiście będzie dosyć zabawnie. Do wspierających, których już wspomniałem, już w tym momencie jest odcinek, który dopiero pojawi się na kanale jutro. Czyli jest to kolejny odcinek z cyklu Top 10, mój Top 10, więc wy już możecie go bodajże od wczoraj oglądać. Dodatkowo nagrałem już dla Lincolna i już w tym momencie zmontowane około 40 teorii filmowych. Więc rzeczywiście od października, czyli od dzisiaj, będą się pojawiały 2 odcinki takie tygodniowo. Będzie co tydzień pojawiało się Top 10 różnego rodzaju, a także będą się pojawiały co tydzień będą się teorie pojawiały, więc jeden się odcinek będzie pojawiał w poniedziałek, a drugi w sobotę, także tak to będzie wyglądało. Jutro pojawi się top 10, także to będzie akurat dziesiątka. Tak, w końcu naznaczony wygrał, bo ja ogólnie lubię tę serię, bardzo mi się podoba i cieszę się, że w końcu rzeczywiście coś fajnego się dzieje. Więc to jest to. I jedna ważna sprawa, jak już wam mówiłem, i to nie raz powtarzać, to będę do znudzenia, że no tak naprawdę ilość subskrybentów nie jest istotna, ale dobrze byłoby, żeby ten kanał rósł, więc w październiku, panie i panowie, w październiku robimy wielki, mega wielki konkurs na udostępnianie. Otóż nagroda, mam nadzieję, że jest dosyć fajna, ponieważ jak dobrze wiecie, 17 grudnia robimy odcinek charytatywny, w którym to będziemy zbierać pieniądze na akcję charytatywną na Się Pomaga. No już w tym momencie wiem, że będzie Lincoln, będzie Galeria Horroru, a także Julian z kanału Brody z Kosmosu, więc pracuję jeszcze nad jednym gościem, zobaczymy jak to wyjdzie i właśnie udostępnianie. Otóż jak już mówiłem wam, będzie dużo teraz recenzji się działo, bo w poniedziałek będzie dziesiątka, we środę jest, co dobrze wiemy, kultowe horrory, w piątek jest nowa recenzja i w sobotę będzie odcinek z teoriami, a w niedzielę mam odcinek na żywo. Udostępnianie. Dla osób, które udostępnią każdą recenzję, każdy odcinek na swoich mediach społecznościowych. Słuchajcie, nieważne, czy udostępnicie to na YouTubie, bo możecie, prawda, w swoim dziale społeczność, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek, nie ma znaczenia. Wśród osób, ale musi być udostępniony każdy odcinek, będzie nagroda, a tą nagrodą będzie właśnie wystąpienie w odcinku charytatywnym. W tym roku odcinek charytatywny będzie w formie quizu filmowego, czyli wiedzy o filmie, więc osoba, która wygra, będzie miała możliwość sprawdzić się właśnie z Galerianem, z Julianem, z Lincolnem, jak to będzie wyglądało. Więc panie i panowie, bardzo ważne. I teraz tak, dobrze wiecie, że mamy fajną tutaj ekipę, fajnych ludzi na czacie, dosyć nasza społeczność jest no, sensowna, ciekawa. Nie będę tego weryfikował. Nie będę weryfikował, czy rzeczywiście udostępniłaś, bo akurat nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby kanał był rozreklamowany jak najbardziej, a wolę akurat to robić przez was, niż dawać pieniądze YouTube'owi na promocję. Więc na koniec powiedzmy, dzisiaj jest pierwszy, więc 29 października, a może 5 listopada, zobaczymy, bo tam wiadomo Halloween i te inne klimaty, zrobimy losowanie i wśród osób, które udostępnią każdą recenzję, wybierzemy osobę, która pojawi się w odcinku, panie i panowie, na żywo. Tak to akurat zrobimy. Mam nadzieję, że wam się podoba ten pomysł, bo ja jestem, jak to mówię, za, a nawet przeciw. Jak to było? Naznaczony top, Krzysiu Lesiu, no naznaczony rzeczywiście bardzo fajna jak dla mnie produkcja. Słuchajcie, dobra, zanim zaczniemy cokolwiek więcej, pokażę wam moje filmy. Motyw jest taki. Wszystkie filmy, które wam tutaj pokażę, dałem, a czym to się nie wyświetla? Zapisz i wyświetl. Proszę bardzo.
Każdy z tych filmów, które wam pokażę, dałem za niego nie więcej niż 1 euro. Ale są też filmy, które były tańsze, no ale to akurat już zobaczycie sami. Zacznę od rzeczy, która mnie bardzo się spodobała, panie i panowie. Jak widzicie, są to Gwiezdne Wojny, ale Gwiezdne Wojny, czekajcie, muszę wyjąć. Gwiezdne Wojny, wersja limitowana, wersja specjalna. Tu jest oczywiście w środku jeszcze książeczka. Na VHS-ie. O czym się zwróciłeś, Imperium? Proszę bardzo, panie i panowie. Na VHS-ie, dla tych, którzy nie wiedzą albo nie pamiętają, co to jest VHS, proszę bardzo, taka kasetka. Akurat dzisiaj byłem powiedzmy na bazarze, na Pchlim Targu, jak zwał, tak zwał. No i akurat tam mieli taką opcję, więc stwierdziłem, że sobie jak najbardziej zakupię. Więc Gwiezdne Wojny jak najbardziej są już odhaczone. Są rzeczywiście, no to jest jedno z tych rzeczy. No patrzcie, ja oczywiście włożyłem i wyłożyłem i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, jak to skruch. W każdym razie fajnie, Lancer, że jesteś, dziękuję bardzo. Mówiłem o udostępnianiu, o konkursie, zaraz powiem to jeszcze raz. Słuchajcie, 4-płytowy zestaw o Muhammedzie Ali. Oczywiście, jak widzicie, jeszcze jest zafoliowany i to kosztowało euraka. To kosztowało jednego euraka. Tutaj widzicie oczywiście dokumenty i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, tutaj jest, aczkolwiek to kupiłem dla znajomego, także to nie jest dla mnie, ale to jest 4, widać, 4 musicale, czyli Wyższe Sfery, 7 narzeczonych dla 7 braci, Spotkamy się w St. Louis i Calamity Jane akurat. Taka paczka, ale jak mówiłem, to nie jest dla mnie, tylko to jest dla znajomego. A teraz lecimy dalej. Zaczynamy od komiksów, panie i panowie, komiksy. 2-płytowa wersja filmu Scott Pilgrim kontra świat. Proszę bardzo, tutaj widzicie dwie płytki. Zaraz oczywiście odpowiem na wasze pytania co do płyt, ale tak to akurat jest, że Shazam. 1-płytowa zwykła wersja, także akurat jestem bardzo zadowolony, bo pierwsza część mi się bardzo podoba. Słuchajcie, Eurak za Jokera. Naprawdę to jest po prostu coś pięknego. Zwykłe wydanie, bo jak widzicie nawet nie ma żadnej wkładki. Dalej, pierwsza część Wonder Woman, czyli ta naprawdę jedyna, która była dobra, która była cokolwiek, też jeszcze wkładki są, cokolwiek warta. Dobra, włazić do środka. Napiszcie w międzyczasie, jak tutaj się produkuje z tymi płytami, bo widzę, że albo przegapiłem, na jakiej platformie oglądacie. Czy jesteście na Twitterze, Twitchu, Facebooku, czy na YouTubie. Kapitan Marvel. Oczywiście pierwsza część, bo niedługo druga w kinach. Druga część Kapitana Marvel i tak naprawdę to jest druga część serialu z Marvel i tak dalej. Dobra. Na Blu-rayasie, panie i panowie, Doctor Strange pierwszy. Też zwykłe wydanie bez niczego niesamowitego w środku. Doctor Strange number 2, panie i panowie. Także jest zwykłe wydanie. W ogóle dzisiaj poszedłem i facet właśnie na tym bazarze miał filmy na HD DVD. Ja mówię, kurczę, wezmę sobie. On mówi, ale to jest inna technologia, dobrze wiesz o tym, nie? Ja mówię, aha, faktycznie zapomniałem. Brakowało mi tej części Avengers, to jest Avengers Endgame, koniec gry. Chyba tak jest polski tytuł, ale to jest wersja 2-płytowa. Słuchajcie, 1 euro za 2-płytową wersję Avengersów na Blu-rayasie. Dokładnie. Strażnicy Galaktyki, część druga, oczywiście na Blu-rayasie. Strażnicy Galaktyki, część pierwsza również na Blu-rayasie, jedno zwykłe wydanie, jednopłytowe. Thor, akurat Thora wcześniej miałem, ale na DVD, także akurat to jest zwykła podmianka z DVD na Blu-rayasa. Co dalej? Na Blu-rayu Noah. Ciach, pach, prach, proszę bardzo. Dalej lecimy. Jednopłytowe wydanie Narodziny Gwiazdy A Star is Born, czyli ta z Lady Gaga i z Bradleyem Cooperem w rolach głównych. W ogóle Bradley Cooper, reżyseria. Dalej, biograficzny film o Eltonie Johnie, czyli Rocketman. Ktoś chyba obejrzał, nie wiem czy to widać, ale tu jest napisane, nie będzie? No nie będzie, to jest napisane bad, czyli że zły film. No nie, to nie jest zły film, to jest rzeczywiście dobre kino, ale domyślam się, że nie każdemu musi się spodobać. Coach Carter, trener Carter, oczywiście nie pokażę wam, bo jest jeszcze zafoliowane, słuchajcie, zafoliowane, nawet jakaś cena jeszcze 2,99 z poprzedniego sklepu. Blu-ray, dalej, Wall Street, czyli pierwsza część, drugą akurat już mam, także spokojnie, proszę bardzo, zwykłe jednopłytowe wydanie.
Okej, teraz co mamy? Teraz mam western. Western z Kevinem Costnerem, czyli Wyatt Earp. Już wam pokazuję. Jednopłytowe wydanie, ale za to dwustronna płyta. To jest akurat rzadkość. Nie dzisiaj, bo akurat dzisiaj mam kilka takich płytek, wam pokażę, ale ogólnie jest rzadkością, żeby były filmy wypalane na dwustronnej płycie, no bo rzeczywiście jakoś tak to jest. Dalej, epoka lodowcowa A Mom of Christmas, czyli mamucia gwiazdka, czy jakoś tak to się nazywa. Proszę bardzo, zwykła jedna płytówka. Muszę te filmy przenieść gdzieś indziej, bo nie widać nic. RV, czyli komedia z genialnym Robinem Williamsem. Nie pamiętam, jaki jest polski tytuł, musicie mi podrzucić. To jest o tym, co oni jeżdżą właśnie tym RV, czyli to jest Recreational Vehicle, mi się wydaje bodajże. Tak to jest jak najbardziej. Cześć Jerwan, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. No to powiedzmy tutaj tak zakryję, tak, żeby nie było widać, ale miasteczko South Park, jeden z odcinków dłuższych. A Passion of, dokładnie, ale tak specjalnie odwrotnie, żeby algorytm nie widział, zaraz tutaj zakryję sobie bardzo ładnie. Komedia Bad Neighbors na Blu-rayasie, wersja jednopłytowa. Spokojnie, zaraz te wszystkie filmy przeniosę do tyłu, tak że będzie się to zgadzało, będzie git. No i film, który bardzo się cieszę, że upolowałem, bo widziałem go dawno temu. Jest to wydanie jednopłytowe. Zakonnice na gigancie, czyli Charlie McManus i Billy Hope. W tym filmie oczywiście to jest Eric Idle i Robbie Coltrane. Także po prostu uwielbiam. Robbie Coltrane, jeżeli panie i panowie nie pamiętacie, występował w takim bardzo fajnym filmie, w takim bardzo fajnym czarowniku. Więc to jest jedna część, ale to nie wszystko. Oczywiście to jest jeszcze z tyłu druga część, więc muszę to przesunąć, proszę bardzo, żeby to jakoś wyglądało. Przesunę i przy okazji będę mógł do tyłu filmy płytki odkładać. Dobra, lecimy dalej. Szymek, mam pytanie, czy te filmy, które się wybrało, zostały wysłane? Część już wysłałem. Jak najbardziej część była wysłana w zeszłym tygodniu, część będzie wysłana w przyszłym. Nie w zeszłym, w tym tygodniu były wysłane. Dobra, filmy z Kirkiem Douglasem, Wielkie drzewa, Big Trees. Rzeczywiście świetny film, jednopłytowe wydanie. Kolejny klasyk tutaj. Humphrey Bogart i Katharine Hepburn, panie i panowie, The African Queen. Królowa Afryki, no nie wydaje mi się, że takie jest wydanie. O, proszę bardzo, podrzućcie mi tytuły. Czasami was o to proszę i czasami to jest tak. To jest film z Chris O'Donnell, Bill Paxton, Robin Tunney, Scott Glenn i chyba nawet Izabela Skorupko w tym wystąpiła. Vertical Limit, Granice wytrzymałości, bodajże taki jest tytuł chyba. Polski, proszę bardzo, jednopłytowe wydanie. Blu-ray, czyli American Gangster, Russell Crowe, a także Denzel Washington, zwykłe jednopłytowe wydanie. I tutaj zrobiłem podmiankę, ponieważ miałem już te filmy, ale one były różne. Jest 5 części Szybkich i Wściekłych. To jest akurat taka fajna paczuszka, ładnie to jest dosyć w miarę zrobione, także zrobiło mi się kilka. Miałem wcześniej, ale teraz podmieniłem. Fist of Fury, część druga, czyli no tak, to już nie jest Bruce Lee, oczywiście to jest jakiś inny koleś, no ale wiadomo, można sobie spokojnie obejrzeć i tak właśnie zamiaruję. Jack Reacher, ale ten z Tomem Cruise'em, czyli nie serialowy, a Tom Cruise'owy. Max Payne, czyli taka sobie adaptacja gry. Harder Cut, czyli to jest wersja rozszerzona, można się domyślić. Proszę bardzo, jedna płytka. Dalej. Kirk Douglas, czemu to mi się w ogóle powinien być raz? No nieważne. W każdym razie Kirk Douglas po raz wtóry, czyli Spartacus, panie i panowie. O, wydanie takie ładne z książeczką. I tutaj teraz film, który widziałem dawno temu, ale nie miałem, czyli Species, gatunek, część pierwsza i także część druga, proszę bardzo. Tutaj wszystko jest. Dalej. Film od Eric Idle, tak? Tego reżyserował, czy... Nie, Terry Gilliam, panie i panowie. Time Bandits, czyli Bandyci Czasu. Oj, słaby jestem z tymi polskimi tytułami. Afrykańska Królowa, tutaj wiedzę już Jurek podrzuca, że ten film z Humphrey Bogartem. Bardzo ładnie, dziękuję bardzo. Granice, a to jest Granice wytrzymałości. Ok, w porządku. No to dalej lecimy. Starship Troopers, czyli oryginalna część w reżyserii Paula Verhoevena. Jednopłytowe wydanie. Dalej. Tutaj film, który widziałem w kinie dawno temu i bardzo mi się spodobał. Adrien Brody i Keira Knightley i The Jacket. Nie wiem, czy to jest, bo to chodziło o kaftan bezpieczeństwa tak naprawdę, ale nie wiem, jaki jest polski tytuł. Można powiedzieć, że Jacket, czyli kurtka. I tutaj teraz zostało mi jeszcze kilka horrorów i ten, żeby było śmiesznie, ten film, który wam teraz pokażę, szukałem go wiele lat, bo to był jeden z pierwszych horrorów, jaki widziałem kiedykolwiek w moim życiu.
No i ja go znałem pod tytułem 7 bram piekieł, a tutaj jest po prostu jako Beyond, czyli Lucio Fulci. I słuchajcie, jeden Juras, popatrzcie, to jest jeszcze w folii, to jest jeszcze, nie wiem czy widać, jeszcze jest zafoliowany, także po prostu nie będę tego otwierał, niech sobie leży, ja ten film niedawno widziałem. Dalej lecimy na Blu-raya, tym razem Jigsaw, czyli to już jest 7. chyba, czy 8. część opowieści o Johnny Kramerze. Frankenstein, ale tym razem ten z Kennethem Branaghiem, a także Robertem De Niro w roli Kenneth Branagh jako Frankenstein, a jako potwór Frankensteina oczywiście Robert De Niro, zwykłe wydanie jednopłytowe. Co dalej? Numer 23 z Jimem Carreyem, według mnie bardzo niedoceniany film, rzeczywiście mi się podobał, to jest wersja uncut, czyli wersja rozszerzona, też zwykłe wydanie, ale jest przynajmniej fajna książeczka. Numer 23, jeżeli nie widzieliście, obejrzyjcie, naprawdę warto. I tutaj teraz pewnie się spytacie, ale Skruch, jak ty możesz mieć ten film, skoro robiłeś w recenzji i po nim pojechałeś, powiedziałeś, że jest słaby, że ci nie podobał, że Candyman jest słabiutki. No według mnie jest, ale brakowało mi akurat tego i chyba jeszcze drugiej części mi brakuje do kolekcji, więc akurat sobie nabyłem drogą kupna. Kto by nie skorzystał za jednego Juranda. Dalej trzymamy horrorem. Niedawno była omawiana seria Omen, akurat to jest ta wersja z Julią Stiles i Livem Schreiberem, także Miją Farrell w rolach głównych. Jednopłytowa, ale jest fajna książeczka. I na koniec, jakby to powiedział Tomek Haj, to truskaweczka na torcie, panie i panowie, bo 2 filmy na jednej płycie, wow, czyli Exterminator i Maniac Cop. To jest oczywiście to, co wam mówiłem, że płyty są wydawane dwustronnie. No akurat ta jest taka, że jest z jednej i z drugiej strony. Także to jest akurat to. I to są wszystko filmy, które sobie drogą kupna nabyłem. Chociaż właśnie mogę pokazać tytuł, odwrócić, żeby było, bo tutaj nie ma żadnych takich, których system nie powinien widzieć. Może być. Także jak najbardziej. Aha, polski tytuł The Jacket to Obłęd. Okej, w porządku, niech będzie. Numer 23, dobry, lekko psychologiczny film. Zgadza się jak najbardziej. Trzeba będzie, Marcin, u Ciebie zrobić zamówienie na ten bazarek, jest mega. Naprawdę wielkie, dużo fajnych rzeczy. Można tam rzeczywiście coś fajnego wyhaczyć. Tutaj Irland pisze, Marcin, a gdzie w tych ceksach dorwać klasyki kina kopanego, typu amerykański ninja, czy Pazury Tygrysa, czy raczej ciężko? Idzie, jak najbardziej. W ogóle motyw jest taki, że można, nie wiem jak w Polsce, ale w irlandzkim ceksie możesz zamówić sobie na stronie, wejść na stronę i nawet jeżeli oczywiście te filmy na przykład, no ja mieszkam w Clonmel, ale jeżeli nawet te filmy są dostępne, wiesz, 200 km dalej w Dublinie, to oni ci przyślą do twojego lokalnego ceksa i bez opłaty. Za darmo, ale masz przesyłkę, że tak powiem, więc po prostu zamawiasz i on tam w ciągu tygodnia czy 2 jest, także jak najbardziej się pojawia. Jeszcze raz witam Cię serdecznie, Jerewanicz, fajnie, że jesteś, fajnie, że jest Grabarz i mówi, ja mam jeszcze martwicę mózgu na VHS-ie, no dzisiaj facet miał mnóstwo rzeczy naprawdę, także coś pięknego. Tutaj widzę, jestem YouTube, zawsze YouTube super elegancko. Także dobrze wiedzieć, że jesteście na YouTubie, no bo to akurat rzeczywiście jest platforma numer 1 dla nas. Candyman 3 był kiepski, ale główna aktorka fajna. Tak, Candyman 3 był bardzo słabiutki, zresztą omawiałem Candymana, także wiecie o co chodzi. Jeszcze kilka takich zakupów i odcinek z całej kolekcji będzie. No tak, no bo rzeczywiście ostatnio było ile na 1500, to popatrzcie, sam chociażby film płyta Szybcy Siekli 5, tutaj o Muhammedzie Ali 4, no to spokojnie już tam ponad 1600 się uzbierało pewnie, nie? Maniac Cop oglądało się z wypożyczalni, nie pamiętam ile części było. Ja też, ale ktoś ostatnio się pytał, czy można by to omówić, więc możliwe, że coś takiego się stanie. W ogóle, drodzy wspierający, niedługo wleci naprawdę potężna ilość recenzji na YouTube. Nie będą to nowości, a przynajmniej nie wszystko. To są akurat rzeczy, które tam obejrzałem kiedyś, zrobiłem recenzję. Część jest tylko i wyłącznie napisanych, część jest nagranych, ale nie zmontowanych, więc będą się one niedługo pojawiały i będą dla Was dostępne, tylko dla wspierających. Oryginalny Candyman jest super, niedawno sobie potrzebowałem. Oryginalny Candyman rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajny i jak to mówią, podoba mi się to. Słuchajcie, dobra, zaczynamy, bo rzeczywiście trzeba lecieć, więc zaczniemy od Amazon poleca, tak? Czemu tutaj się... proszę bardzo, dobra, Amazon poleca, pojawiło się, ja teraz Wam pokazuję 3 filmy, które są udostępnione. Po pierwsze Blade, wersja Blu-ray 4K Ultra HD za 87 zł 50 groszy, a tutaj nawet zwykły Blu-ray jest za 81,43, więc możecie spokojnie spyknąć. W opisie odcinka są wszystkie linki podane, więc możecie wchodzić i to jest ważne, co Wam teraz powiem. Wszystkie te filmy oczywiście
są dostępne z polskim dubbingiem, albo z lektorem, albo z polskimi napisami i to jest tak, że one są, no jest ich limitowana dostępność. No tych film na przykład 12 jest Blade'ów, więc na przykład jeżeli uda Ci się kupić dzisiaj, no to dzisiaj, a jeżeli na przykład, drogi widzu, oglądasz z odtworzenia, bardzo mi przykro, ale tych filmów już może nie być. A ja oczywiście muszę to powiedzieć, bo to tego mnie, taka jest właśnie polityka YouTube'a. To są linki afiliacyjne, tak zwane reflinki, czyli za każdym razem jak coś kupicie, no to z racji tego Amazon mi odpali kilka złociszy, więc to i wyłącznie o to chodzi. Dobra, pierwszy jest Blade, więc jak najbardziej możecie Blade'a zobaczyć, a właściwie ja powinien mieć tutaj możliwość chyba, tak, wrzucenia Wam tego na, dobrze, też rzucę też na czacie, więc możecie sobie spokojnie klikać. Pierwszy jest Blade. Drugi, panie i panowie, jest Mroczny Rycerz, a cała trylogia Chrisa Nolana, 226 złociszy. Więc jak najbardziej też warto jest coś takiego sobie kazać, jeżeli lubicie. No tym bardziej, że niedługo, no, może nie tak niedługo, ale za czas jakieś są święta, a jeżeli rzeczywiście jest kilka osób w rodzinie, którym trzeba prezenty zrobić, no to tak, no to rzeczywiście tak to jest, że trzeba kupować z czasem. Proszę bardzo, jest link w opisie, a także teraz wróciłem. I trzecim filmem, który Wam chciałem polecić, to jest Harry Potter, część 7, Insygnia Śmierci, część 2, więc to jest akurat też Blu-ray 4K, więc spokojnie możecie śmignąć. Akurat ta wersja jest po 104 zł i 67 groszy. Proszę bardzo, Wam wklejam i no, warto właśnie, że jeżeli lubicie, to możecie sobie spokojnie kazać. No to jakieś takie dziwne, że się pokazuje. No dobra, nieważne. Coś jest nie tak. Reload, coś z czatem widzę, że szaleje dzisiaj. No używam nowej aplikacji i akurat jest tak różno. Niestety nie byłem już na pile 10. Popołudniówki niestety nie pozwoliły mi na to. Wybieram się jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie mi dane pójść na piłę 10 i jeżeli tak, to we wtorek jak najbardziej będzie recenzja. Marcin, kojarzysz może tytuł horroru sci-fi? Chyba grał Tom Selleck albo ktoś podobny, były takie jakby robopająki, to było sci-fi, ja ten film pamiętam, widziałem, tam był taki, tam były takie naprowadzające się naboje i w ogóle, nie pamiętam, ale wiem, że ten film widziałem. Przypomnij mi się, Lance, na naszej grupie to, bo wiem, że ten film też jakiś czas poszukiwałem i znalazłem, udało mi się go znaleźć. Słuchajcie, lecimy dalej, bo rzeczywiście tematów dzisiaj bardzo dużo. Zacznijmy od Złotych Globów, bo rzeczywiście ze Złotymi Globami są jaja i to dobrze wiecie, że to się od dłuższego czasu dzieje. Są po prostu kabaret, zrób kabaret. No i tak to rzeczywiście jakoś wygląda z tymi Złotymi Globami. Więc słuchajcie, Złote Globy, rewolucja zjada własne dzieci. 3 dziennikarzy wyrzuconych. To jest artykuł własny Filmwebu. Nowe Złote Globy jeszcze się w pełni nie narodziły, a już mają kłopoty. Portal Deadline poinformował, że 3 dziennikarzy zostało właśnie wyrzuconych i nie weźmie udziału w procesie wyboru nominowanych i zwycięzców tej nagrody. No po prostu tam się dzieją jaja i to dosyć konkretne. Przypomnijmy, że w 2021 roku Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zdecydowało się sprzedać wszystko, co posiada. Na mocy podpisanego porozumienia powstały 2 podmioty prawne. Pierwszy non-profit zajmuje się działalnością charytatywną, drugie komercyjne zajmuje się nagrodami Złotych Globów. I Złote Globy otworzyły się na kobiety i przedstawicieli innych ras. Liczba głosujących członków została też zdecydowanie powiększona. Wkrótce powinniśmy poznać listę nowych głosujących na Złote Globy, którzy pochodzą z 76 krajów, więc dosyć zawodowo. Na liście tej nie znajdą się jednak egipska dziennikarka, pochodząca z Bangladeszu dziennikarz, a także Węgierka. Cała trójka została wyrzucona po wewnętrznym śledztwie na temat ich zachowania i postawy, więc widać, Złote Globy się czyszczą. Co dokładnie się im zarzuca, wiemy tylko w przypadku pochodzącej z Egiptu Hamdy. Problemem okazały się wpisy w mediach społecznościowych, w których promowała islamski ekstremizm i antysemityzm. No to rzeczywiście nie jest koniecznie nie jest dobrze. No, nie będę przypominał, co się tam z tymi globami działo, bo to już omawialiśmy wielokrotnie, ale Złote Globy również w tym momencie, panie i panowie, wprowadzają 2 nowe kategorie. Jakie to kategorie? Blockbustery i stand-uperzy, jak podaje nam The Hollywood Reporter. I o co chodzi? Będzie więcej Złotych Globów. Wiesz, bo ja sprawdzam zawartość cukru w cukrze. Podczas tegorocznej gali wręczenia słynnych hollywoodzkich nagród, no chyba słynnych, chyba niesławnych ostatnimi czasy, przyznane zostaną 2 nowe nagrody. Organizatorzy imprezy postanowili wzbogacić listę nominowanych o 2 kategorie. No to jak mówiłem wcześniej, blockbustery i stand-uperzy. Pierwsza z nowych kategorii to
Best Cinematic and Box Office Achievement, czyli najlepsze osiągnięcie filmowe i kasowe. 8 filmów nominowanych w tej kategorii zostanie wybrane spośród najlepiej zarabiających i lub najchętniej oglądanych filmów roku, które zdobyły sobie sympatię globalnej publiczności oraz zaprezentowały wyróżniające się twórczo treści. Ależ pięknie, naprawdę. Konkrety? Nominowany film musi zarobić co najmniej $150 milionów. No to nie jest wielki problem, bo naprawdę i teraz mamy filmy, co zarabiają po 2 miliardy, to jest grubo, z czego 100 milionów musi pochodzić z amerykańskiego box office'u albo mieć porównywalne wyniki oglądalności w streamingu potwierdzone przez wiarygodne źródła, czyli przeze mnie między innymi. Filmy, które wejdą do kin po 22 listopada i mogą nie zdążyć zrobić wystarczająco dużo, przed selekcją mogą mieć szansę na nominację w oparciu o prognozy oglądalności. Słuchajcie. Pamiętam, że prognozy oglądalności dla Flasha były bardzo, bardzo duże. Potem je zweryfikowano. Tyle jeśli chodzi o pauza. Tyle jeśli chodzi o kwalifikowalność. Wyniki kasowe dają jedynie szansę na uwzględnienie w kategorii. Kapituła Złotych Globów ma natomiast wybrać nominowanych i zwycięzców w oparciu o jakość. No to DC nie dostanie żadnego filmu. Nie ma to być wyścig o to, kto zarobił najwięcej. Ponadto zakwalifikowanie się do tej kategorii nie wyklucza filmów z walki w innych kategoriach, takie jak najlepszy dramat, najlepsza komedia, musical i tak dalej, i tak dalej. To coś więcej niż wyróżnianie dla najlepiej zarabiających filmów roku, skomentował Tim Gray, wiceprezydent organizacji Golden Globes. Te filmy zwykle nie są brane pod uwagę przez środowisko, ale powinny. Złote Globy w kategorii najlepszy dramat trafił w zeszłym roku do filmu Fablemanowie. Oczywiście nie będę teraz go pokazywał. A stand-up, druga nowa kategoria to najlepszy występ stand-upowy w telewizji. Uwzględnia ono 6 nominowanych, którzy dali tradycyjny co najmniej 30-minutowy stand-upowy występ, nie będący rolą w serialu limitowanym, serialu antologii czy filmie pełnometrażowym. Wspomniany występ musi być wyemitowany przez uznaną platformę medialną, to znaczy uznaną platformę medialną, czyli że co, że jak ABC wyprodukuje to jest w porządku, a jak na przykład pokaże to TVP, to już nie? Nie liczą się indywidualne konta w mediach społecznościowych. Brane pod uwagę będą jedynie programy, które zadebiutowały w US of A. No więc zdarza się. Złote Globy mają bogatą historię wspierania i celebrowania pracy komików. Jesteśmy podekscytowani, mogąc uhonorować ich dokonania równolegle z najlepszymi filmami czy serialowymi rolami, powiedziała Helen Hen, przewodnicząca organizacji Golden Globes. No, okej, w porządku, no niech sobie będą, niech sobie to mają, ale jak dla mnie to nie zmienia to faktu, że no Złote Globy tak troszeczkę słabało. Słuchajcie, aż zobaczę, bo tutaj widzę, że mi się dobrze, a dla horrorów nic? No dla horrorów, jak widać, póki co nic, no nie ma gali, no niestety, co nie? No zdarza się, nie wymyślimy, ale słuchaj, a co mi ci pokazało? Ale skoro już Nocturno wywołałaś horrory, no pogadamy sobie o horrorach troszeczkę, bo będzie o Halloween, czyli o tej słynnej, no chyba najsłynniejszej serii. Halloween finał to nie finał, trwa licytacja praw do franczyzy, jak podaje Bloody Disgusting i to jest rzeczywiście... No dobrze pamiętacie, ta nowa trylogia, pierwszy film z tej nowej trylogii rzeczywiście przyjęliśmy fajnie, było w porządku, ale potem mieliśmy Halloween Kills i Halloween Final i to rzeczywiście było już, no nie najlepiej było, no ale wydawało się, że Halloween Final Davida Gordona Greena ostatecznie zamyka sprawę między Michaelem Myersem a Laurie Strode, ale nie, bo będzie pan zadowolony. Okazuje się, że trylogia, za którą odpowiadają Universal Pictures, Blumhouse i Miramax, nie musi być końcem tej historii. A szkoda. Jak podają specjalizujący się w horrorach portal Bloody Disgusting, trwa licytacja praw do Halloween. Sprzedające je studio Miramax jest otwarte zarówno na filmy, jak i projekty telewizyjne. Czyli może być tak, że dostaniemy na przykład film, teraz strzelam powiedzmy, film od Sony, a w tym samym momencie Amazon wypuści serial na przykład, nie? Dobra, sprzedaje je studiom Miramax, jest otwarty na filmy, jak i projekty telewizyjne. Oferty spływają od wytwórni filmowych i platform streamingowych. Na tym etapie nie wiadomo, jaka będzie dalsza przyszłość franczyzy, ale jedno wydaje się pewne, Michael Myers is back. Oczywiście, że Michael Myers is back. Pierwszy film z cyklu wyreżyserowany przez Johna Carpentera trafił na ekrany w 1978 i na przestrzeni lat doczekaliśmy się już kilkunastu sequeli, których zwieńczeniem miał być częściowy requel Davida Gordona Greena. Tak, requel to samo co w przypadku
teksańskiej i z Krzyku. Tylko że akurat przy Krzyku to się udało, a w tamtych pozostałych nie. No nie będę tutaj wam pokazywał i omawiał tego, co się wydarzyło w Halloween Kills i Halloween Final, bo to po prostu była dętka. Słuchajcie, co wy myślicie? Jak to wam? Czekacie na to, czy po tym, co zobaczymy ostatnimi czasy, to już stwierdzicie, nie, no po prostu to już będzie masakra. A tutaj to jest dobry jest komentarz od Wojtasa. To która to już będzie linia czasowa? To już będzie naprawdę pierdeliard tych linii jest czasowych, bo przecież mamy oryginalny i potem teraz to jest pierwsza. Potem mamy drugą linię czasową, czyli jedynka, dwójka, tak? Potem mamy inną linię czasową, w której jest trójka, gdzie Michael Myers się pojawia tylko jako reklama filmu w telewizji. Potem mamy czwórkę i piątkę, potem mamy H20, potem, ja już się zgubiłem, mamy filmy Halloween Roba Zombiego, czyli inna linia czasowa. Naprawdę to będzie 8, może 9, ciężko już powiedzą. O, Krzysiu się dorzucił jeszcze. Znowu zrobią nową linię czasową. No tak to będzie. Rzeczywiście masakra. Po prostu masakra. Teraz jak pewnie zrobią serial, bo jeszcze nie było. No proszę bardzo, Nocturno, nie czekam na Halloween. No ja też, wiesz, to będzie zależało tak naprawdę od tego, kto się za to weźmie, bo powiem w ten sposób. Ostatnio oglądałem Znachora, wiem, że totalnie się różni od horrorów, ale widziałem Znachora i za kamerą stanął nowy, powiedzmy, że tak powiem, nieznany twórca, młody, umówmy się, że młody. No i okej, w porządku, rzeczywiście było to coś innego, coś nowego, nowe spojrzenie. I ja nie chciałbym, żeby po raz wtóry sięgali po te same nazwiska, no bo to nie daje nic nowego, nic ciekawego. Nawet Green, który miał być, David Gordon Green, który miał być no, osobą, która sprawi, że ta seria odżyje. Mocy było tylko na jedno. Ja się już w tym momencie boję, co tam będzie z nową serią, którą on robi. To jest bodajże chyba Egzorcysta, czy coś tam robi, no bo po prostu masakra. Ponoć największe szanse, pisze Wiktor Jędrzejowski, do wykupienia serii Halloween ma studio A24. Też właśnie słyszałem na ten temat. Też słyszałem. Jason Kruger również nie czekam. Krzysiu Lesiu, serial w Halloween może być ciekawszy, coś z Chucky. No wiesz co, jeżeli podejdą do tego z jajem, to jak najbardziej, przecież Chucky już w tym momencie dostał 3. sezon, ja jestem w połowie drugiego, także nie jest najgorzej. Ostatni dobry Halloween to z 2018, Kills i finał to był dramat. To po prostu była, no, cytując, klasyka Genua. I tyle właśnie z mojego francuskiego. Może teraz jak chciał Carpenter, że Myers nie żyje, a Haddonfield żyje w strachu. No może coś takiego, wiesz, Hans. Jest tych pomysłów mnóstwo i no niech wezmą się za robienie. W tym momencie, no wiadomo, scenarzyści już mogą wrócić do pracy, bo już się okazało, że dogadali się już z firmami. No mam nadzieję, że będzie w porządku. Grabarz, chciałbym ci napisać, że masz jakąś plamkę na czole, ale się zorientowałem, że to na ekranie. Dosyć browaru na dzisiaj. No to widzisz, no może rzeczywiście jakoś tak. Ja mówię, to jest Restream, to jest nowa aplikacja, którą używam dopiero drugi raz i próbuję, kombinuję. To są nowe rzeczy, które no, chcę przetestować przed odcinkiem charytatywnym. I przypominam, październik miesiącem nieoszczędzania, udostępniania, bo wśród osób, które udostępnią każdą recenzję, każdy live, który odbędzie się w październiku, rozlosujemy osobę, która weźmie udział, będzie miała szansę zmierzyć się w konkursie, w quizie filmowym podczas odcinka charytatywnego razem z Galerianem, razem z Lincolnem, razem z Julianem z kanału Brody z Kosmosu i jeszcze jeden możliwe, że będzie gość, ale to się dowiemy za czas jakiś. Także panie i panowie, udostępniajcie. Młody podał, że jest znachorem, a mógł przeszarżować, więc takich młodych z takim poczuciem smaku ekspresji lepiej. No tak, mam taką ta Martilaki przychodzi na buddyzm. No chyba rzeczywiście akurat póki co nie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo Michael Myers póki co się skończył. No póki co się skończył rzeczywiście, więc teraz przejdźmy do komiksów, coś dla fanów komiksów, więc przejdziemy i popatrzymy, co tam James Gunn napisał. Bo dobrze wiemy, że w tym momencie zakończyło się DCEU i teraz się zaczęła nowa fala, nowy materiał, pomysł, czyli DCU, tak to się chyba rzeczywiście teraz nazywa. Taką mam przynajmniej nadzieję, więc James Gunn zdradza, 3 aktorów powtórzy swoje role w nowym uniwersum DC, jak podaje nam The Hollywood Reporter. James Gunn, nowy szef DC Studio, dobrze rozumie, że widzowie mogą być skonfundowani. W Filmwebie, skąd ty znasz takie słowa? Aha, skonfundowany, ja cię kręcę. Normalnie, to rzeczywiście widać, ale zaraz pewnie dostaniemy sequel, prequel i tak dalej, to już będzie po prostu jakość tego artykułu spadnie, ale na razie jest dobrze. Widzowie mogą być skonfundowani w kwestii przyszłości kinowego uniwersum DC. Twórca postanowił wyjaśnić kilka spraw. Zdradził m.in., że 3 aktorów z dotychczasowego uniwersum powróci. O kim mowa?
Już wam tutaj czytam dalej. Z racji tego, że strajk scenarzystów dobiegł końca, James Gunn opowiedział na pytania fanów w serwisie Threads, wyjaśniając, czego możemy się spodziewać pod jego rządami. Tak, tylko jedno pytanie do was. Serwis Threads to jest taki facebookowy i X, czy tam powiedzmy Twitter. Czy korzystacie z tego? Tak, jestem ciekaw, bo ja akurat nie korzystam, a jestem ciekaw, czy wy korzystacie z Threads. Dajcie mi znać, pisząc tak lub nie. Przypomnijmy, że pierwszy projekt nowego DC, jaki ujrzą światło dzienne, to serial animowany Creature Commandos oraz film Superman Legacy, którego gwiazdami są David Cornsweet i Rachel Brosnahan. Sekundkę, przepiję herbatkę. Nic nie jest kanoniczne aż do premiery Creature Commandos w przyszłym roku. To będzie przystawka do nowego uniwersum DC. Sekundeczka, znowuż pauza. Nowego DC, a potem skoczymy na głęboką wodę w Superman Legacy, napisał Gunn. To bardzo ludzka potrzeba, żeby zawsze wszystko rozumieć. Powinienem go zrobić, dobra, za późno. Rozumieć, ale sam uważam, że konfuzja wokół nowego uniwersum DC jest w przypadku, bo nikt jeszcze nie widział żadnych projektów z nowego uniwersum DC. Pięknie, naprawdę pięknie filmowie. Jak ty mnie teraz filmem zaimponowałeś. Tak, niektórzy aktorzy wcielą się ponownie w postacie, które grali już wcześniej. Niektóre fabularne elementy będą spójne z tym, co się działo w przyszłości w licznych filmach, serialach czy animacjach. A co się będzie działo, które gwiazdy powrócą? Gunn zdradził, że taki będzie los bohaterów filmu Blue Beetle, który miał premierę w zeszłym miesiącu, oraz jacy jeszcze aktorzy powrócą w swoich ról. Chalom Marduena będzie dalej wcielał się w Blue Beetle w uniwersum DC, więc była recenzja, pamiętacie? Film wtórny do tego, co widzieliśmy wcześniej, wtórny do Ironmana, Robocopa i tak dalej, dobra, nieważne. Tak samo wróci Viola Davis, będzie grała Amandę Waller. Viola Davis już się kilka razy wcielała w Waller, były to Legiony Samobójców, był to bodajże Peacemaker, a także John Cena w roli Peacemakera, on również powróci, będzie w nowym uniwersum. Na razie nie wiadomo, w jakich projektach pojawią się Marduena i Cena. Viola Davis powróci jako Amanda Waller w serialu Creature Commandos, a następnie będzie gwiazdą własnego serialu Waller. Bardzo możliwe, że wystąpi w nim również John Cena. No i jak się na to zapatrujecie? Te trzy postacie, no tutaj jest zdjęcie na tle Flasha, ale wiadomo, że Flash to była jedna z większych pomyłek finansowych. Mimo że akurat niektórzy mówili, jest super, będzie rewelacja. No akurat jakoś tak rzeczywiście niekoniecznie. Patrzę, co jest, tutaj piszecie. Gorzej jak wygrany skompromituje takie tuzy jak Julian czy Galerian. Chodzi o to, no słuchajcie, jak najbardziej, trzeba próbować, trzeba rzeczywiście szaleć, no to byłoby rzeczywiście fajnie, ale przypominam, to pytania będą dosyć trudne, bo sami będę układał. Zwiastun Egzorcyzm przed chwilą X nakręcił mnie na premierę, mega fajny motyw z 2 opętanymi dziewczynkami i chyba się przejdę, a nie planowałem, pisze Randzon. No w porządku. Także dobra. Meta zablokowali używanie w Europie, więc niestety nie mogę używać. Aha, czyli Threads nie ma, życie. Nie będziemy, jak najbardziej nie będziemy płakać. Mimo że sobie ostatnio dostałem, no bo mam konto zarówno oczywiście na Instagramie, jak i na Facebooku i dostałem maila, żeby założyć sobie konto na Threads, także nie wiem jak to jest. A Irlandia przecież jest w Europie, w Unii Europejskiej. Ja jestem zmęczony filmami do Marvela DC, ciągle to samo. No rzeczywiście jakoś tak nie najlepiej to wygląda, a poza tym jakościowo jest coraz gorzej, panie i panowie, więc no nie będziemy się tutaj dobijać, nie będziemy nigdzie kombinować, chociaż jak widzę, lubicie część aktorów. Słuchajcie, przychodzi taki okres w każdym odcinku, niemalże w każdym odcinku, że trzeba pogadać o tym, że no niestety PESEL-u nie oszukasz, a odszedł od nas zacny aktor, bo w wieku 82 lat odszedł od nas irlandzki aktor Michael Gambon, znany chyba najbardziej z roli profesora Dumbledora. Niestety zmarł. Aktor lepiej znany z roli Albusa Dumbledora w filmach o Harrym Potterze. Po raz pierwszy wcielił się w tę postać w Harrym Potterze i Więźniu Azkabanu. W jego bogatym dorobku znajdziemy również rolę w takich produkcjach jak Kucharz, Złodziej, Jego żona i jej kochanek Petera Greenawaya, Jeździec bez głowy Tima Burtona, Gosford Park Roberta Altmana, czy Jak zostać królem Toma Hoppera. Więc rzeczywiście no, smutna sprawa. Zdruzgotani informujemy o odejściu Sir Michaela Gambona. Michael, ukochany mąż i ojciec, zmarł spokojnie w szpitalu po walce z nagłym zaostrzeniem zapalenia płuc, mając u boku żonę Ann i syna Fergusona. Miał 82 lata. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny w tym pełnym bólu czasie. Dziękujemy za wyrazy miłości i wsparcia. No zgadza się, rzeczywiście chorował troszeczkę, bo poczytałem na temat właśnie Michaela i okazało się, że oprócz tego, że miał to zapalenie płuc, to również miał oznaki demencji i Alzheimera.
Więc rzeczywiście to nie wyglądało dobrze. A skąd możecie oprócz tego jeszcze oczywiście go znać? Bo pomimo, że no, był to irlandzki aktor, ale najczęściej pojawił się, jak widać, w Wielkiej Brytanii. Zadebiutował w Otellu Stuarta Burgessa, w którym partnerował mu m.in. Laurence Olivier, Derek Jacobi i Maggie Smith, z którą się spotkali wiele lat później, między innymi w Harrym Potterze oczywiście. Jak już mówiłem, tutaj jeszcze w jego dorobku, no oprócz tego, że te filmy jest znane, również były to filmy m.in. Powiernik Królowej Stephena Fierce'a. Na uwagę zasługuje też jego rolę w oscarowych dramatach biograficznych Jak zostać królem Hoppera i Judy Ruperta Goulda oraz tak komediowych jak Ali G, Saszy Barona Cohena czy Kingsman Złoty Krąg Matthew Vaughna. Sympatię publiczności przyniosły mu też występy w serialu Fortitude i jego filmografię zamyka thriller Cordelia, panie i panowie. Także Michael, herbatka, twoje zdróweczko. Panie i panowie, wznieście, co tam macie dla Michaela. Szkoda, że umarł. Cześć, Paradox. No niestety, 82 lata, przynajmniej tyle, że to jest słuszny wiek no i tak to jest. Tutaj patrzę. Ja jestem ignorantem co do uniwersum Harry'ego Pottera. Widziałem pierwszy film i to nie cały, ale za to w studiach Uniwersalu kolejka w Zamku Mega. Myślałem, że zajdę na zawał serca, jak za Harrym leciałem. No widzisz, ja też miałem akurat taką przyjemność w Londynie. Akurat było też takie, wiesz, wystawa 3D, 4D czy jakoś tak. No to rzeczywiście fajnie to wyglądało. Panie i panowie, mówiliśmy o tym, że jeden strajk się skończył i dobrze, rzeczywiście scenarzyści wracają do pracy, a to oznacza, że filmy, seriale, no i też oczywiście talk showy i te wszystkie rzeczy będą robione, no ale niedługo może czekać nas kolejny serial, panie i panowie, nowy strajk w Hormudzie, bo okazuje się, że to, co wam mówiłem już 2-4 tygodnie temu, jakoś tak, że no rzeczywiście niedługo może się okazać, że aktorzy głosowi, czyli aktorzy do gier wideo, nie tylko głosowi, bo też pamiętajcie, że wiele gier teraz jest kręcone w technologii motion capture, więc będzie nowy strajk, aktorzy kontra branża growa, podaje nam Bleeding Cool. Jeden strajk scenarzystów dobiega końca, no w tym momencie już wiemy, że już się zakończył i to akurat pozytywnie, ale jeszcze aktorzy zrzeszeni w SAG-AFTRA, którzy już są w sporze zbiorowym z największymi wytwórniami filmowymi, wkrótce będą strajkować podwójnie. W wewnętrznym referendum przegłosowali zgodę na zarządzenie przez władze związku strajku przeciwko producentom gier. Podobna zasadność, panie i panowie, rzeczywiście może być słabo. SAG-AFTRA od dłuższego czasu prowadzi negocjacje w sprawie kontraktu zbiorowego określającego zasady zatrudnienia, płacy, praw i obowiązków. Rozmowy prowadzone są z przedstawicielami Activision, Blindlight, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take-Two Interactive, VoiceWorks Productions i WB, czyli Warner Brothers Games. Związkowcy domagają się urealnienia stawek. Płace w branży growej nie były aktualizowane od bardzo dawna. Chcą też lepszych warunków dotyczących samej pracy, składek zdrowotnych i emerytalnych. No, dla niektórych, powiedzmy, emerytura to jest oczywista oczywistość, a w Ameryce, w Irlandii, no to trzeba sobie zapracować, bo emerytura rządowa to jest po prostu śmiech na sali. Oczywiście, jak w przypadku każdej branży medialnej, poważnym problemem jest rosnąca popularność sztucznej inteligencji. Związek Zawodowy chce, by branża growa wyrobiła standardy korzystania z SI. Dotychczasowych 5 rund negocjacji nie przyniosły jednak żadnych rezultatów. Wezwijcie Mike'a Tysona, on pomoże, albo Muhammeda Aliego. Dlatego też władze związku zdecydowały się na ogłoszenie referendum strajkowego. W głosowaniu wzięło udział prawie 35 000 osób, ponad 98% z nich zagłosowało za strajkiem. Więc jak widzicie, 98% no to będzie rzeczywiście dosyć hardkorowo. Związek liczy, że sam wynik referendum wystarczy, by producenci gier zdecydowali się na kompromis i strajk nie będzie konieczny. Jak jednak udowodniła ich postawa wobec wytwórni filmowych, w przypadku braku postępu w negocjacjach aktorzy z całą pewnością rozpoczną strajk. No i dobrze, niech walczą o sobie, o swoje, bo słuchajcie, mówiłem wam to bodajże tydzień temu, że gdyby Disney zgodził się od dnia pierwszego dać aktorom i scenarzystom pieniądzury, to wynosiło to 0,8% ich rocznego budżetu. Nie to, że procent, że 10, że 15, 0,8% rocznego budżetu, słuchajcie. Także rzeczywiście te podwyżki nie są jakieś takie super wielkie, ogromniaste, a tutaj widać, może być hardkorowe. Tak, w tym tygodniu negocjacje, żeby zakończyć strajk aktorów, no ale w tym momencie, jeżeli się nie dogadają z wytwórniami, to będzie rzeczywiście hardkorowo w tym względzie. No, mam nadzieję, że rzeczywiście wszystko się uda i będzie dobrze, będzie fajnie.
A mówi się, że emerytury ZUS są śmiechu warte. Jak widać, zagranica bierze z nas przykład. Nie, no to jest po prostu kapitalizm pełną parą i to wszystko. Jeżeli sobie nie płacisz na, to się nazywa drugi filar, trzeci filar, jakoś tak, na swoją prywatną, że tak powiem, emeryturę, to masz przerąbane. A akurat Marcinek sobie płaci, więc może okazać się, że nie będę dziadował. Słuchajcie, nowości październikowe zarówno od Kanal Plus Online, a także zaraz powiem o Netflixie, ale zaczniemy od Kanal Plus Online. Co warto obejrzeć? Już Wam tutaj podrzucam. Proszę bardzo, pauza, żeby nie było. Film Masz Ci los zadebiutuje już 8 października. Wspaniała polska obsada w jednym filmie. Izabela Kuna, Sonia Bohosiewicz, Piotr Głowacki, Rafał Rutkowski oraz Marian Dziędziel mierzą się w komedii Masz Ci los z niesprzyjającym losem, który zwycięski los na loterię ukrył głęboko pod ziemią. Brzmi ciekawie, prawda? Można jak najbardziej skorzystać i zobaczyć. 15 października to Babies. Andrzej Saramonowicz, twórca takich komediowych hitów jak Ciało, Testosteron czy Ladies, w swoim najnowszym filmie opowiada o kochającym się małżeństwie, któremu na drodze do szczęścia staje nieplanowana ciąża. Proszę bardzo, jeżeli lubicie lekkie, łatwe i przyjemne filmy, jak najbardziej. A oni dalej grzeszą, dobry Boże, 22 października. Francuzi słyną z komedii, które żadnego żartu się nie boją i za cel obierają tematy, które inni woleliby omijać szerokim łukiem. Więc tutaj rzeczywiście może być grubo. Domyślając się, co może być w tym artykule, pominę. Kompromat 13 października, kolejny francuski film, tym razem thriller z Gillesem Lelouchem i Joanną Kulik. Na ekranie opowiada prawdziwą mrożącą krew w żyłach, marzącą krew w całym człowieku historię. Oto francuski dyplomata zostaje aresztowany przez rosyjskie służby i oskarżony o poważną zbrodnię. No więc rzeczywiście thriller pełną gębą. Kolejny film, 29 października, panie i panowie, Czarny demon. Możecie jak najbardziej obejrzeć. To propozycja dla widzów, którzy mają stalowe nerwy albo jak nic lubią się bać. No czyli dla większości z was, twardziele. Tytułowy Czarny demon to rekin z piekła rodem. O tym, że krążące wśród lokalnej społeczności historie na jego temat nie są wyssane z palca, to legendy przekonują się pracownicy z zatapiającej się platformy wiertniczej. Orzesz, no już poległem w tym momencie. Słuchajcie, kto będzie oglądał Czarnego demona o rekinie, który zjada ludzi z piekła, rekin i w ogóle. No, pisać na czacie, bo jestem ciekaw. Lecimy dalej. Prześwietlenie to 11 października. Szkoda, że nie użyli tego chronologicznie. Christian Muni, jeden z najwybitniejszych rumuńskich reżyserów, powrócił z nowym filmem i w wielkim stylu. Jego walczący w zeszłym roku o Złotą Palmę w Cannes Prześwietlenie przygląda się małej społeczności w Transylwanii. No więc rzeczywiście, jeżeli lubicie kino, które domyślam się zmusi was do myślenia, to jak najbardziej. Tori i Lokita, 4 października. Bracia Dardenne, twórcy uhonorowani za swoje dzieło nagrodą specjalną na festiwalu w Cannes. Opowiadają i Torim i Lokicie poruszającą historię tytułowych bohaterów, którzy postanawiają udawać rodzeństwo, by przetrwać w nowym świecie najtrudniejsze chwile swojego życia. Więc rzeczywiście nie tylko śmiejemy się i bawimy się w komediach albo o rekinie z piekła rodem, ale też rzeczywiście o filmy, które warte są obejrzenia, bo po nich się trzeba 2 sekundki zastanowić. Widziałem Czarnego demona, taki średniak 5 na 10 pisze Krzysio Lesiu. No widzisz, akurat oni tutaj wrzucają, pokazują, że no może będzie cudownie. Więc teraz, skoro było o Kanal Plus Online, to teraz lecimy do Netflixa, panie i panowie. Ich propozycje na październik. I tutaj już lecimy. 1 października pewnego razu w Hollywood, więc znamy oczywiście film Quentina Tarantino z naszym cudownym zawieruchą. Nie tylko Roman Polański, ale już teraz Patryk Wega też. Trainspotting, część druga, T2, Trainspotting. Lecimy dalej. 4 października to jest Beckham, to jest nowy dokumentalny serial. Bo tak, 4-odcinkowy serial dokumentalny, który opowie zakulisową historię gwiazdy światowej piłki, czyli Davida Beckhama. Nikt, Nobody, thriller, akcja sprzed kilku lat, rzeczywiście warto obejrzeć. 5 października to Sztos 2 i tego filmu wam nie polecę, bo ja go widziałem i z tego co pamiętam, to jest paździerz nad paździerze i wszystko paździerz. Amen. Dobra, lecimy dalej. Skazany na bluesa, no słuchajcie, wiemy w kogo się wcielił kot, czyli Rysie Griddle Jam, bardzo dobry film. Lipę, czyli kolejny sezon serialu, można jak najbardziej odhaczyć sobie. Wszystko teraz, Everything Now, dramat, komedia, można obejrzeć. 6 października Ballerina, thriller akcji, niezwykły thriller akcji opowiadający o zemście pozbawionego litości byłego ochroniarza. Może być ciekawie. Fair Play, kolejny thriller dostępny będzie. 11 października to Ania, czyli intymny portret uwielbianej aktorki i modelki Anny Przybylskiej, zbudowany ze wspomnień członków rodziny, przyjaciół i współpracowników. Dokument, jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej obejrzyjcie.
Niebezpieczni dżentelmeni, kolejna komedia kryminalna z m.in. Tomaszem Kotem i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych. Zagłada domu Asherów też będzie niedługo. 12 października, więc można obejrzeć. To jest Mike'a Flanagana, więc no rzeczywiście zacny twórca. Jemu by się dali, choroba jasna, zrobić nowy Halloween. Może wyszłoby sensownie. 13 października to Konferencja. Kolejny film, horror znowuż. Chyba lubią horrory, no ale wiadomo, październik, Halloween i tak dalej, Święto Zmarłych. 19 października Neon, czyli komedia muzyczna do odhaczenia, do obejrzenia. Crypto Boy również. We wschodniej części Amsterdamu młody dostawca Amir marzy o lepszej przyszłości, lecz jedyne co go czeka to doręczanie zamówień dla burrito. No zdarza się, pewnie potem się coś wyhaczy. Ciała, czyli bodies, dramat kryminał o 4 detektywów w 4 różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie tego samego ciała znalezionego na Long Harvest Lane w londyńskim East Endzie. 20 października Old Dads, czyli Sidmas Howell i Rachel Harris. Stwór, dramat fantasy. Stwór, epicka historia, której akcja rozgrywa się w ostatniej epoce Imperium Osmańskiego. Więc również rzeczywiście zawodowo. Big Mouth, komedia, animacja dla dorosłych, czyli jeżeli jesteście fanami między innymi South Park i tak dalej, to proszę to obejrzeć. Szkoła dla elity, dramat thriller. W najnowszym sezonie Omar rozpoczyna nowe życie na uczelni z dala od Las Elinas, czyli to jest serial. 25 października Życie na planecie Ziemia, czyli dokumentalny przeróżniczy głos użycza Morgan Freeman, więc wiadomo, gentleman rzeczywiście potrafi mówić bardzo ładnie. Absolutni debiutanci, to jest akurat dla młodzieży serial. Lato Polskie Morze, wiadomo. Siostra Śmierć, czyli Hermana Muerte. W powojennej Hiszpanii Narcyza, młoda nowicjuszka o nadprzyrodzonych siłach, przybywa do szkoły dla dziewcząt w dawnym klasztorze. No więc rzeczywiście horrorów zatrzęsienie. Recepta na przekręt. Między innymi Chris Evans i Emily Blunt w tymże dramacie się pojawiają. I to tyle. Więc rzeczywiście również oferta dosyć ciekawa, więc do wyboru, do koloru dostajemy horrory, dostajemy różnego rodzaju inne ciekawe rzeczy. Tutaj już patrzę, co piszecie. No i wreszcie ciąg dalszy Lupina, który się dobrze ogląda. No i trzeba rzeczywiście wtedy skorzystać i obejrzeć. Przykazanie Paździerz nad paździerzami musi się pojawić w recenzjach krapów w kultowych horrorach. Paździerz nad paździerzami i wszystko paździerz. Chociaż czekajcie, chyba sfilmowani mają paździerz miesiąca czy coś. No też nie chciałbym, żeby nagle było ale ciekawy pomysł. Wiecie, że ja bardzo często od was rzeczy kradnę i wrzucam. Mnie zdecydowanie interesuje Zagłada domu Asherów jako czytelnik Edgara Allana Poe, tym bardziej, że to Flanagana. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Tutaj masz rację, skazana na Bluesa. Genialny. Cześć, Krzysztof Kubiak, witam cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam z domu studenckiego Jagienka w Poznaniu. Pozdrawiamy Poznań, rzeczywiście tam się fajnie imprezuje. Tak słyszałem. Proszę bardzo, mam nadzieję, że Netflix zarzuci jakimś fajnym horrorem i nagle 20 horrorów się pojawiło. Zdecydowanie. Ale słuchajcie, Netflix się kończy, przechodzi do historii. Panie i panowie, bo Netflix przechodzi do historii 25 lat czerwonej koperty, jak podaje The Hollywood Reporter, ale spokojnie, platforma się nie wyłącza, platforma nie odpala. Dziś dobiega końca historia usługi wypożyczania płyt Blu-ray i DVD przez Netflixa. Jak poinformowała firma, w piątek wysłane zostały ostatnie płyty. Chodziło o to, że oni zaczynali jako wypożyczalnia, gdzie wysyłali te płyty. Netflix został założony w 1997 roku, w 1998 rozpoczął usługę wypożyczania płyt DVD przez wysyłanie ich pocztą. Pierwszą płytą, jaką wysłano, było DVD z filmem Tima Burtona Sok z Żuka. Jaki film został wysłany jako ostatni, tego jeszcze nie podano. No i w 2007 odpalili platformę streamingową, o czym oczywiście wiemy. Niestety z czasem popularność wypożyczalni zaczęła maleć. W 2022 roku wpływy wyniosły już tylko 146 milionów dolarów, dlatego Netflix zdecydował się na zamknięcie interesu. Ogłosił to w kwietniu, co wywołało w Ameryce falę nostalgii. No nic wielkiego, taka rzeczywiście ciekawostka, w porządku może być. Płakać nie będziemy, no to bardziej, że to Ameryka, więc w Ameryce to było robione, w Ameryce to było czynione, a nie w Europie. Więc my mamy spokój, panie i panowie. Przypominam, oglądamy dzisiaj, gadamy o tym, co tam w Hollywoodzie. W Hollywoodzie jak najbardziej zostało nam jeszcze kilka ciekawych rzeczy do omówienia, panie i panowie. Zaraz pogadamy sobie o chłopach i potem pogadamy sobie o Tomaszu Raczku i odklejeniach. Ja przypominam, udostępniać. Wśród osób, które w miesiącu październiku
udostępnią każdą recenzję, odcinek na żywo, który będzie się pojawiał, a tego będzie dużo, każdy top 10, każde teorie filmowe. Rozlosujemy osobę, która w odcinku charytatywnym, świątecznym weźmie udział i zmierzy się z tuzami polskiego YouTube'a w quizie filmowym, więc jak najbardziej proszę obejrzeć. Tutaj pytanie jest od Jurka Piechoty. Miałeś okazję zapoznać się z takimi produkcjami jak Paradise PD czy Brickleberry? Podobno jak Big Mouth chyba nawet ci sami ludzie zrobili. Nie, przyznam szczerze, nawet nie wiem o co chodzi. Przynajmniej dokumentaliści mają o czym kręcić filmy, temat podany na tas. No mnóstwo, rzeczywiście tego jest mnóstwo. Słuchajcie, a teraz kilka słów o Oscarach, bo wybrano polskiego kandydata do Oscara. Stwierdzono, że okej, to będą chłopi, film chłopi. Ja jeszcze nie widziałem tego filmu. Dajcie znać, czy było wam dane zobaczyć, ale Oscary 2024, chłopi polskim kandydatem do Amerykańskiej Akademii Filmowej. To kandydat do nominacji do Oscara, to nie jest jeszcze kandydat do Oscara. Znamy polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. O nominację Nagrody Amerykańskiej Akademii powalczą chłopi w reżyserii DK i Hugh Walshmanów. Twój Vincent. No oni robili Twój Vincent, jeżeli widzieliście ten film, to wiecie, jak to wyglądało. Jak podają branżowy serwis Deadline, o prawo do reprezentowania Polski w wyścigu oscarowego ubiegała się również Zielona Granica Agnieszki Holland oraz Kobieta z Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Chłopi nie zostali wybrani jednogłośnie. Stojąca na czele komisji selekcyjnej producentka Ewa Puszczyńska ujawniła, że adaptację powieści Reymonta głosowało 4 z 6 członków gremium. No więc rzeczywiście tak to jest. Ja nie widziałem, no siłą rzeczy, nie widziałem jeszcze ani Zielonej Granicy, ani Chłopów. Więc mogę wam powiedzieć, tak, oba filmy są genialne. I mogę wam powiedzieć, oba filmy są beznadziejne. I mogę wam powiedzieć, oba filmy są średnie. I nie mam pojęcia, która z tych wypowiedzi jest trafna, bo nie widziałem żadnego z tych filmów, więc nie mają one znaczenia. Tutaj jest oczywiście podane, kto jest w komisji. W uzasadnieniu czytamy, że autorzy Chłopów zaprezentowali kolejny imponujący film animowany, nie tylko powtarzając triumfy Vincenta, ale idąc znacznie dalej, osiągając nowy poziom dynamizmu w animacji. O samym filmie no nie ma co mówić jak najbardziej, no bo wiecie dokładnie jaka jest historia Chłopów. W obsadzie są m.in. Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Korzuchowska, Dorota Stalińska, Andrzej Konopka, Maciej Musiał, Julia Wieniawa. W roli głównej Jagny występuje Kamila Urzędowska. To jest oczywiście kto wyprodukował. Co mnie w tym filmie bardzo zaskoczyło, panie i panowie, co mnie bardzo zdziwiło, to no, nie sama fajny film, rzeczywiście nieciekawy, tylko motyw jest taki, że jest to film fabularny, wiemy, aktorski, animowany, więc tutaj rzeczywiście może być dziwnie, bo on też może być, z tego co wiem, może być nominowany do Oscara w kategorii animacja. Jest taka opcja, ponieważ chłopi coraz bliżej Oscara. Film zdobył dystrybutora na Amerykę i inne kraje, więc to rzeczywiście jest ciekawie. Niedługo po tym, jak PiS zdecydowała się, że w wyścigu do Oscara w kategorii film międzynarodowy będą chłopi, ogłoszono, że prawa do dystrybuowania filmu na świecie nabyło Sony Picture Classic. Amerykańska firma będzie reprezentowała animację w takich regionach jak Ameryka Północna, Łacińska, Bliski Wschód, a także Australia i Nowa Zelandia, więc dosyć potężne rzeczywiście. Światowa premiera filmu Chłopi miała już miejsce w tegorocznym festiwalu filmowym w Toronto. Oczywiście to jest po raz wtóry wyjaśnione co, gdzie, jak i kiedy. Tak patrzę, czy rzeczywiście jest coś ciekawego napisane. No więcej nie ma. No okej, w porządku, mamy dystrybucję i jest dobrze. Film może powalczyć o Oscara, ale wielkim przeciwnikiem tego filmu, może nie tyle przeciwnikiem tego filmu, co bardzo go krytykującą osobą jest Tomasz Raczek, panie i panowie. Więc teraz sobie troszeczkę o nim pomówimy, bo rzeczywiście Tomasz Raczek, tu mam specjalnie przygotowany artykuł i to jest artykuł z Polskiej Agencji Prasowej, więc słuchajcie, to nie jest żaden fakt, żaden super ekspres, tylko rzetelne źródło można byłoby się przyjąć. Tomasz Raczek oskarżył twórców Chłopi o korzystanie ze sztucznej inteligencji. Reżyserka dementuje zarzuty. Więc słuchajcie, teraz się pochylimy troszkę nad tym filmem i na temat Tomasza Raczka się wypowiem. Tutaj widzę, że dosyć ciężko jest. O, proszę bardzo, cześć Strupson Games, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś. Więc sobie na ten temat pogadamy, panie i panowie. Co myślicie? Co myślicie, co to, tak to? Słuchajcie, kilka dni temu Krajowa Komisja Oscarowa wybrała tytuł, który powalczy o nominację do nagrody do Oscara. Wyróżnienie tym uhonorowano nową ekranizację Chłopów. Znany polski krytyk filmowy, ale wam pokazuje to, czy wam nie pokazuje? Pokazuje.
Krytyk filmowy Tomasz Raczek opublikował tymczasem kontrowersyjny post, w którym zarzucił twórcom, iż lwią część pracy wykonała za nich sztuczna inteligencja. Reżyserka obrazu określiła twierdzenie eksperta mianiem oszczerstw. No rzeczywiście może być przeginka. Niedawno dowiedzieliśmy się, że polskim znowuż to, okej, dobra, będzie ten film. Produkcja w reżyserii Deka i Hugh Welshmanów, twórców słynnego Twojego Vincenta, została zrealizowana w technice animacji malarskiej. Film składa się z 40 000 klatek filmowych, obrazów stworzonych przez malarzy naśladujących m.in. styl młodej Polski. Widzowie odnajdą zatem nawiązania do twórczości czołowych przedstawicieli tego nurtu, takich jak Leon Wyczółkowski czy Józef Chełmoński. Najpierw nakręcono tradycyjny film fabularny z udziałem takich gwiazd jak Kamila Urzędowska. Kamila Urzędowska to jest gwiazda w Polsce? Nie znam, dobrze, ale w porządku. Mirosław Baka, Robert Gulaczyk, Sonia Bohosiewicz, Dorota Stalińska czy Ewy Kasprzyk. Potem gotowy materiał ręcznie przemalowano w taki sposób, że przypominał malarskie płótna. W procesie tym uczestniczyło 100 animatorów z Polski, Serbii, Litwy i Ukrainy, którym przewodził ceniony artysta Piotr Dominiak. Jego zespół poświęcił na to ponad 250 000 godzin podczas uroczystej premiery Chłopów, która odbyła się we wrześniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Obraz został nagrodzony owocami na stojąco. Film zbiera też entuzjastyczne recenzje. To porywająca piękno-wizualny triumf, który zapiera dech w piersiach. Efekt jest niemal hipnotyzujący, pisze The Hollywood Reporter. Okej, i w porządku. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie Tomasz Raczek, panie i panowie. Zachwytu tego nie podziela wszelako znany polski krytyk filmowy Tomasz Raczek. W opublikowanym na Facebooku poście zarzucił on twórcom, iż sporą część pracy wykonała za nich sztuczna inteligencja. Współpracownicy twórców Chłopów twierdzą, że film malowany na płótnie była co 5. klatka, a resztę roboty wykonała AI, czyli Artificial Intelligence. Brzmi to logicznie i prawdopodobnie, bo zgadza się z wrażeniem, jakie odniosłem podczas projekcji w kinie. Swoją drogą byłoby to ważny krok na drodze AI do zastępowania pracy ludzkiej przy realizacji filmów. Jeśli w Twoim Vincencie było 12 malowanych obrazów na sekundę, a w Chłopach tylko 6 malowanych obrazów plus jeszcze aż 18 klatek na sekundę stworzonych komputerowo, to chyba rozumiem przyczynę różnicy w jakości filmowego obrazu w kinie. Wychodzi na to, że Chłopi to taki trochę produkt czekoladopodobny, stwierdził ekspert. Według mnie ekspert powinno być w cudzysłowie. Dobra, lecimy dalej. Pod postem Raczka natychmiast wywiązała się ożywiona dyskusja. Wielu użytkowników serwisu zarzuciło krytykowi ignorancję. Jest takie powiedzenie, że wystarczająco często powtarzane kłamstwo staje się prawdą i ten efekt próbuje osiągnąć pan Tomasz. Zamiast się przyznać, że się pomylił odnośnie AI i przeprosić kilkuset artystów, woli iść w zaparte. Porażająco nieprofesjonalny poziom pana recenzenta, skomentował jeden z internautów. Panie Tomaszu, źródło z wywiadów z twórcami wyłonił im się wręcz prawdziwy obraz. Zresztą na drugim pana profilu ktoś już sprostował, że klatki były cyfrowo malowane przez ludzi, a nie generowane przez AI, podał ktoś inny. Słuchajcie, do tej dyskusji pod postem Raczka włączyli się też ludzie, którzy pracowali przy realizacji filmu Chłopi i nie szczędzili. No i to oczywiście dosyć konkretnie jest jechane i dosyć grubo. W końcu głos zabrała także reżyserka dzieła i w specjalnym oświadczeniu opowiedziała, jak to określiła, oszczerczy zarzut Raczka. Szerzenie takich informacji po tym, kiedy my, twórcy i produkcja filmu, opowiedzieliśmy, jak film powstawał, że jest stworzony manualnie przy użyciu animacji poklatkowej, to jak zarzucanie nam kłamstwa. Film może się podobać albo nie, ale ja nie pozwolę na nazywanie mnie kłamczuchą. Zapraszamy do naszego studia, aby zobaczyć magazyn, w którym znajduje się 3000 obrazów, lub do naszego studia, gdzie chętnie otworzymy sceny z animacją i wyjaśnimy, jak wyglądają proces animacji. Ani AI, ani żadne filtry nie były użyte przy produkcji tego filmu. No i tak właśnie się Tomasz Raczek chwali swoją wiedzą. Powiem wam w ten sposób. No ja nie powiem, czy ten film jest robiony przez AI, czy nie, skoro ekipa, skoro reżyser i tak dalej, wszyscy mówią, że nie było, Raczek, nie masz racji, no to w tym momencie trudno się oczywiście nie zgodzić z nimi. No tak, Tomasz Raczek, no nie wiem, może ma, ale biorąc pod uwagę jego wiek, raczej nie ma dyplomu ze sztucznej inteligencji, czy tam z jakichś komputerowych rzeczy. A tutaj w tym momencie tak się zastanawiam, ja od czasu jakiegoś, już wam mówię, że Tomasz Raczek się odkleił i rzeczywiście niekoniecznie jest osobą wiarygodną, bo dla mnie to był jeden z moich pierwszych idoli. Pamiętam, mam nadzieję, że kilku widzów tutaj również takich jest, którzy pamiętają taki program w telewizji, to było w TVP2 bodajże, Perły z lamusa, gdzie Tomasz Raczek i Zygmunt Kałużyński
przedstawiali nam produkcje, z tego co pamiętam, które były starsze niż 25 lat od momentu, kiedy były puszczane w telewizji, że tak powiem. Czyli filmy to były rzeczywiście zasnęt. Dzięki nim spotkałem się z takimi twórcami jak Fellini, Mel Brooks, bracia Marx, no pojawiły się filmy Polańskiego i tak dalej, inne. I to wyglądało w ten sposób, że najpierw panowie siadali w studio, była taka prelekcja, rozmawiali o tym filmie, jeden był za, drugi był przeciw, czasami nawet celowo wybierali, że skoro nam się obojgu ten film podoba, no to nie no, ktoś musi być przeciwko i to rzeczywiście była prelekcja, potem ten film był wyświetlany, no i to było coś pięknego, naprawdę to było coś super, bo wtedy wpisywało się fajnie w kanon kulturalny, no bo wiadomo, to było na dwójce, na jedynce mieliśmy pana Janickiego i program w Starym Kinie, na jedynce było Filmidło współprowadzone przez Karolinę Korwin-Piotrowską, na dwójce oprócz tego, że było Perły z Lamusa, było jeszcze Kocham Kino, które prowadziła na początku Grażyna Torbicka, a później wraz z panem Sobolewskim, tak mi się wydaje, tworzyli, no i rzeczywiście było coś pięknego. No i było to ciekawe, było to interesujące, było to fajne, a tutaj nagle ostatnimi czasy Tomasz Raczek serwuje nam takie babole, których naprawdę nie chce się słuchać, bo uknąłem taką teorię, że no nasi idole, tak, oni nie umierają, oni się po prostu potykają, wykolejają się na własnych nogach i chciałem was zapytać, zanim pokażę wam kolejny materiał, chciałem was zapytać, powiedzcie mi, czy są tutaj na czacie osoby, nieważne czy oglądacie na YouTubie, Twitchu, Twitterze czy na Facebooku, czy są tutaj osoby starsze niż 14 lat, a które lubią sobie obejrzeć Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny filmy, Gwiezdne Wojny, Wojnę Klonów, Mandalorianina, poczytać Gwiezdne Wojny w komiksie. Czy są tutaj osoby? Napisz po prostu tak. Jeżeli jesteś osobą, która jesteś starsza niż 14 lat i chcesz i lubisz sobie oglądać Gwiezdne Wojny. Ja się napiję herbatki w międzyczasie. I zaraz wam oczywiście wytłumaczę, do czego nomen omen piję. Bo to, że tutaj Tomasz Raczek się odkleił, to nie jest pierwszy raz. Ja tak naprawdę, no mówię, ceniłem go. No, czy to właśnie Tomasz Raczek, Tadeusz Lubelski, pan Sobolewski, Łukasz Maciejewski. Rzeczywiście tych tuzów jest dużo. I proszę bardzo, tak tutaj tylko patrzę. Nocturno, ja. Wiktor Jędrychowski, ja. Krzysiu Lesiu, zdecydowanie ja. Jurek Piechota również. No więc teraz wam puszczę, panie i panowie, kawałek jego recenzji filmu Gwiezdne Wojny 9, czyli Skywalker. I chodzi o to, ciekawe, czy dźwięk będzie słyszalny, ja nie wiem. Słuchajcie, może zrobię inaczej, może ja to wywalę i od nowa to wrzucę, żeby może się okazać, żeby był dźwięk. Chodzi o to, udostępnić także dźwięk z karty, jest włączone, że no już wtedy, a to było kiedy? 3 lata temu, wtedy już pan Tomasz Raczek stwierdził coś takiego pięknego, więc posłuchajcie i dajcie mi znać, czy jest dźwięk i to jest wszystko, tyczy się do tych osób, które mają więcej niż 14 lat i lubią Gwiezdne Wojny, więc słuchajcie. Ok, piszecie, że nie słychać. Dobra, tutaj sobie zapauzuję. No więc muszę zobaczyć, co się dzieje, coś jest nie teges. Tak, widzę tutaj jest napisane, jest wrzucone, więc na chwilę wyłączymy pana Raczka. No co tu się dzieje, że nic nie słychać, jakoś tak nie wiadomo. Brak głosu, tak, dobra, widzę. Tutaj puszczę i sobie cofnę. Okej, no to sekundkę, muszę coś wymyślić. Może po prostu bezczelnie tak na wariata dam głos z tego. A czemu tutaj nic nie słychać? Przecież miało być wszystko super, super fajnie. Może ja bym cały ekran udostępnił. Może ja bym tak zrobił. Słuchajcie, dajcie mi znać, może teraz będzie, bo to jest inaczej. Może teraz będzie. Dajcie znać, czy nie, no nie cenzura, ale dajcie znać, czy teraz słychać. Mój stosunek do 9. części, czyli do tego filmu, który w tej chwili mamy na ekranach i który się nazywa Skywalker Odrodzenie. Otóż
Uważam, że to jest film niepoważny. Uważam, że to jest film dla młodzieży młodszej, czyli dla młodzieży takiej 12-13 lat do 14 roku życia. Jak ktoś starszy się tym emocjonuje, to jest... Coś trzeba sprawdzić, czy z nim wszystko jest okej. Serio mówię, bo my żyjemy w bardzo... Słyszeliście? Czyli jeżeli masz więcej niż 14 lat i fascynujesz się, interesujesz się Gwiezdnymi Wojnami, to musisz iść sprawdzić, czy z tobą wszystko jest okej, bo ty ponieść do lekarza, przebadać się, bo jesteś trachnięty, strzelony, walnięty, no nie wiadomo jak do tego podejść. I ja to zauważyłem jakiś czas temu i mówiłem wam o tym, zresztą nawet chyba w odcinku rocznicowym mówiłem wam o tym, że Tomasz Raczek stwierdził, że jestem debilem. I jak można poważnie traktować taką osobę? No bo ja w tym momencie tego nie odbieram, bo mam faceta, który w moim mniemaniu od dobrych 30 lat był moim idolem, wypowiadał się na tematy spójnie, koherentnie. Nie czułem się, używając tekstu Filmwebu, skonfundowany, a tutaj on w jednym filmie, no też nie czarujmy się, Gwiezdne Wojny, ten Odrodzenie Skywalkera to nie było to nie było kino najwyższych lotów, to rzeczywiście był słaby film, co tu by o nim nie mówić, ale nie chodzi mi też o sam film, chodzi mi o wypowiedź. No jak możesz powiedzieć widzowi, że okej, czym się ty interesujesz, to jest nieistotne, jest słabe, beznadziejne, a ty sam idź do lekarza, przebadaj się. No bo ja rozumiem, ktoś może powiedzieć, słuchaj, a ja tylko i wyłącznie oglądam, proszę bardzo, ja oglądam horrory i dla mnie jest najważniejszy Omen, cała ta seria Omenu jest super, to mnie interesuje. Okej, a ktoś inny może powiedzieć, nie, ja wolę komedię, Zakonnicy na Gigancie to jest to, co ja chcę oglądać, do tego wrzucę Bracia Marx, Mela Brooksa i w porządku. No i nie możesz stwierdzić, że to jest kino, jedno kino jest mniej ważne, drugie jest bardziej ważne. Zaraz ktoś powie w ogóle, spokojnie, chłopi, tak, w porządku, dobre kino, rzeczywiście fajne, bo jest zrobione w ten sposób, ale na przykład już lista Schindlera nie, słabe, bo paranoja. Dodatkowo teraz twórcy mówią, nie robiliśmy, zapraszamy, przyjdź, zobacz, jedna, druga, i to wiesz, nie jest tak, że to jest jakiś twórcy typu Patryk Wega, gdzie te filmy są tandetne, śmieszne, oni już to udowodnili twoim Vincentem kilka ładnych lat temu, no a Tomasz Raczek, nie macie racji. Jeszcze powinien im powiedzieć, że jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, to idźcie w ogóle do lekarza, do psychiatryka, zbadać się. No ja tak się zastanawiam, co wy o tym myślicie, proszę bardzo, dajcie mi znać. Komentarze pod filmem, już wam tutaj popatrzę, nawet wam udostępnię jeszcze, bo tu akurat już nie potrzebujemy dźwięku, udostępnij kartę, jak to tutaj jest. Proszę bardzo, już wam pokazuję i pokaż. Jako stary fan Gwiezdnych Wojen oczywiście nie całkiem się zgadzam, ale pomimo tego to był 20 minut rzadki w dzisiejszych mediach przyjemności posłuchania kogoś, kto ma coś do powiedzenia o filmie, stwierdził jeden z widzów. Również uwielbiam Odyseję, zarówno no to bo on mówił wcześniej o Kubricku oczywiście. Merytoryczna recenzja w porządku, natomiast przekonanie, że wiek jest jakimkolwiek znaczącym czynnikiem wpływającym na możliwość czerpania przyjemności z danego produktu popkultury jest raczej wyrazem oderwania od rzeczywistości pokroju parków rozrywki Scorsese. No więc widać, ktoś się nie zgadza w końcu. Panie Tomaszu, no widzi pan, a ja byłem w pierwszej klasie podstawówki, kiedy Star Wars wyświetlano w naszych kinach. Szarość po stanie wojennym, bieda, a tu wow. No widzicie, czuję się wystarczająco zniechęcony, żeby nie obejrzeć. No okej, zachęcam, zgadzam się całkowicie. Mnie pierwsze Gwiezdne Wojny zadziwiły, zaczarowały, a teraz już jest słabo, więc jest różnie, co nie? Jak mówiłem, że 3 razy nie dam się nabrać i już nie dam kas na Star Wars, a u mnie kino kosmiczne zaczęło się wraz z serialem Star Trek i tak dalej, więc widzicie, zdania są podzielone, nawet użytkownicy, nawet jego widzowie mówią, w porządku, jedni to kupują, inni nie. Ja zaraz poczynam waszych komentarzy, bo jestem ciekaw, co wy na ten temat myślicie. Nie chodzi mi konkretnie o te Gwiezdne Wojny, ale ogólnie o to, co pan Tomasz ostatnimi czasy pokazuje, co on rzeczywiście nam daje, no bo są patostreamerzy, którzy robią różne głupie rzeczy na YouTubie, tutaj oczywiście nie jest to, ale jeżeli będę chciał być obrażany, to jakiegoś sobie takiego dekla włączę, a nie osobę, którą darzę wielką estymą, a tutaj w tym momencie osobę, którą darzyłem wielką estymą, bo w momencie obejrzenia tej recenzji, a to było 3 lata temu, tak jest ładnie napisane od YouTube'a, stwierdziłem, nie, dziękuję bardzo, ja już kończę i to wszystko. Ja już więcej tego pana nie chcę słychać, nie chcę po prostu patrzeć. Już patrzę, co piszecie wy, ale odklejka pisze Nocturno. Wojtas, ja dokładnie,
Krzysiu Lesiu, pan Raczek powinien iść do lekarza, czy z nim jest wszystko w porządku? No właśnie, może on powinien pójść się przebadać, czy rzeczywiście może z nim jest coś nie tego. Bo ja nie mówię, że to jest kino najwyższych lotów, no ale Jurek, czyli 80% populacji musiałoby iść na konsultację do specjalisty. No raczej tak, no skoro, a jutro się o tym dowiecie, bo jutro będzie odcinek z cyklu Top 10 naj, w tym też się pojawiają Gwiezdne Wojny. Będziesz przedstawiać komy podtrzymałem pana Tomasza, no chyba za dużo, no właśnie troszeczkę poleciało. Zgadzam się z Krzysiem Lesiem, pana Raczka powinni lekarze zbadać. No coś takiego powinno może być. Lista Schindlera, ciężki, mocno szokujący film. Pamiętam, że puścili nam w 8 klasie, no i też dosyć wcześnie byłem. Chyba on powinien iść coś, bo z nim jest nie tak. No jakoś to rzeczywiście nie jest super. Jak dla mnie, parafrazując znane powiedzenie, Tomasz Raczek skończył się na Kill 'em All, jego już po prostu nie ma, on już odjechał w kosmos i to wszystko, co tu dużo można mówić, no ale to już nic więcej nie poradzimy na to. Tak rzeczywiście jest z tym gentlemanem. Jest stwierdzenie, mam wrażenie, że to nie dotyczy tylko pana Tomasza, tylko generalnie krytyków filmowych, także tych z YouTube Splendor, chwała, kasy z każdego zrobić potrafią wariata albo gościa z syndromem. No możliwe, może po prostu motyw jest taki, że ostatnio się o nim nie mówiło, wiesz, zasada, to Madonna chyba powiedziała w latach 80., nieważne co mówią o tobie, byle mówili i nazwiska nie przykręcili. Może stwierdził, że o kurczę, no już tyle o mnie nie mówią, to niech rzeczywiście coś się zacznie dziać, więc rozpętam gówno burzę i tak dalej. No słabo, naprawdę słabo. Nie jestem zadowolony. Mam nadzieję, że stanie się pariasem. No może akurat nie, no bo to akurat mi się wydaje zbyt wielka osobowość, ale mam nadzieję, że no nie będzie. Naprawdę nie będzie postrzegany już jako jeden z guru, po prostu będzie zwykłym kolejną osobą, która pieprzy głupoty, gada 3 po 3, niespecjalnie ogarnia, co ma mówić i rzeczywiście jak tak to będzie wyglądało. No bo tak, ja to tak odbieram, panie i panowie. Przypominam, że dzisiaj gadamy o tym, co tam w Hormudzie. To jest akurat idealny naprawdę opis tego, co tam w Hormudzie. Dajcie łapkę, niech nas algorytmy niosą, niech rzeczywiście się dzieje. Może to dotrze do Tomasza Raczka i sam się wypowie na ten temat, czemu uważa 80% populacji za debily. No, przypominam, ile? Ponad 2 miliardy przebudzenie mocy, kolejne części też, a nawet w tym momencie sprawdzimy, jak to wygląda. No bo oczywiście wiadomo, że nie możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda przy okazji Disney+, no bo to rzeczywiście jak najbardziej nie, ale tutaj mam, proszę bardzo, patrzę tylko i wyłącznie już wam pokażę, tylko i wyłącznie na wyniki w Ameryce. Panie i panowie, w Ameryce i w Kanadzie Gwiezdne Wojny jako franczyza zarobiły $5 miliardów. Ale to jest oczywiście tylko Ameryka i Kanada, więc spokojnie to możecie pomnożyć ze 2 razy, jak nie więcej. Więc rzeczywiście dużo tych pieniądzurów, no co tu by nie mówić. To jest tylko oczywiście Ameryka, więc jest ciężko to określić, ale filmy zarabiają grube pieniądzury, rzeczywiście grube miliardy, już nie miliony, miliardy i nagle on stwierdza, no nie wiem, chyba zapatrzył się w Scorsese, bo też Martin Scorsese no niespecjalnie cokolwiek ostatnio robi, według mnie i zresztą według wielu z was Irlandczyk, czyli jego ostatni film był nudny, niekoniecznie interesujący, więc zobaczę. Pewnie znowu ciebie obrazi, jak dotrze ten live do niego. Słuchajcie, udostępniajcie, niech dotrze, może będzie chciał przyjść i wytłumaczyć się, dlaczego nas traktuje jak debili, bo nam się podobają. Czyli co, Gwiezdne Wojny nam się nie mogą podobać, tak, bo rzeczywiście nie mogą, bo to jest niepoważne dzieło, ale na przykład jeżeli bylibyśmy już fanami tylko i wyłącznie, kto ma ostatnio dobrą pasę, dobre, no filmów Eggersa na przykład, to już w porządku, Eggers Rules, a no bez sensu po prostu, wiesz, no to bez sensu. Tak rzeczywiście niekoniecznie to działa. Ile już czasu trwa serial live tam w Hormudzie, Marcin? Seria? O jacie, to już się na starym kanale zaczęło Lancel, wiesz? Mi się wydaje, że to już kilka ładnych lat, no. A ciekawe, co by powiedzieć o Star Treku i jego hardkorowych fanach, którzy w USA krążą legendę. No zgadza się, ponoć w sumie w ogóle najbardziej toksyczni są fani gwiezdnowojenni, czy tam Harry Potterowi, czy Władcy Pierścieni, no któryś z tych, a może Star Trek, może to rzeczywiście
o nich chodziło. Więc no ja jestem tam ciekaw co do tego. Panie Tomaszu, nie tędy droga, naprawdę, nie tędy droga, bo ja nieraz o tym mówię, to nie ma nic wspólnego z poprawnością polityczną, ale nazywania, bo też proszę pamiętać, że tam były komentarze osób, którym się Gwiezdne Wojny podobały. Nazywania swoich, namawiania swoich widzów do tego, żeby poszli do lekarza, się zbadali, bo z nimi coś jest nie tak, no to ja w tym momencie przyłożyłbym lustro i proponuję, panie Tomaszu, idź pan do lekarza, zbadaj się, bo ostatnio pan pieprzysz głupoty. Dziękuję tyle w temacie pana Tomasza. Słuchajcie, po raz ostatni przypomnę wam, panie i panowie, jak najbardziej, 17 grudnia odcinek charytatywny. Będziemy grać i zbierać pieniądze na akcję charytatywną Się Pomaga. W tym momencie jest z nami Lincoln z kanału Daily Lincoln, jest Rafał z Galei Horroru, jest Julian z kanału Brody z Kosmosu i będzie jedna z was albo jeden z was wśród osób, które w październiku udostępnią każdą recenzję, każde top 10, każdy odcinek o teoriach, czy tam każdy live, wylosujemy osobę, która będzie miała możliwość zmierzenia się z nimi. I ważna sprawa, gdzie chcecie udostępniać, to zależy od was. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube na przykład w swoim dziale społeczność i tak dalej, nie ma znaczenia. Po prostu udostępniajcie nich jak najbardziej, niech to się niesie, niech nas będzie coraz więcej. Fajna koszulka, pisze Grabarz, a dziękuję bardzo, taki Pac-Man World Champion, jak widać 1980, co prawda młodsze niż ja, ale tak to rzeczywiście jest. I jednym z odcinków na żywo wylosujemy osobę, która weźmie udział w tymże quizie. Mam nadzieję, że wam się to wszystko spodoba, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo, było mi bardzo przyjemnie gościć u was w domach, w akademików w Poznaniu i tak dalej, wszędzie pod strzechami. Widzimy się na żywo znowu za tydzień. Przypominam, jutro odcinek z cyklu 10 naj. Już jest gotowy, wspierający mogą sobie już go obejrzeć od kilku dni. We środę Straszny Krzyk 3, w piątek zobaczymy coś. Mam nadzieję, że we wtorek wjedzie 10. piła, recenzja 10. piły, że uda mi się zobaczyć. I jeszcze nie zapominajmy, że jest drugi odcinek miniserialu Continental, czyli ze świata Johna Wicka, także rzeczywiście będzie się w przyszłym tygodniu działo bardzo, bardzo dużo. A z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczyska na żywo.